Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie wszystkie funkcje dekodera w lokomotywie ET22. W lokomotywie zainstalowany jest dekoder Zimo MX645. Jest to dosyć świeży dekoder. Posiada sporo funkcji, aż 28. Wszystkie sobie dzisiaj je pokażemy. Żeby obsłużyć wszystkie 28 funkcji, należy mieć zaktualizowanego Multimouse'a, bo akurat takim ja się posługuję, do najnowszej wersji oprogramowania. Jeśli nie będzie tego najnowszego oprogramowania, będzie obsługiwało tylko funkcji 20. Także ja sobie może zgaszę światło, żebyśmy lepiej widzieli wszystkie efekty, które są na lokomotywie. No i mamy pierwszą funkcję. Jest to funkcja oświetlenia, czyli tak zwana F0. Załączam i zapalają nam się z przodu wszystkie trzy białe światła. Lokomotywa posiada światła zmienne z kierunkiem jazdy, więc jak pojadę do tyłu, to te światła z tej strony lokomotywy zgasną, a po drugiej stronie zapalą się białe światła. Następnie mamy procedurę uruchamiania silnika pod funkcją F1. I teraz, jeżeli pojadę lokomotywą, załączą się silniki trakcyjne. Tutaj mamy przy okazji jeszcze dźwięk hamowania. Wjadę z powrotem na poprzednie miejsce. I procedura wyłączenia silnika. Następnie mamy funkcję RP1, ale wersję długą, ponieważ w tej lokomotywie mamy kilka dźwięków RP, więc to jest taka wersja dłuższa, uwaga. Z takim fajnym echem. Następnie mamy tryb manewrowy. Załącza nam oświetlenie tylko po stronie maszynisty i to oświetlenie jest włączane zarówno po stronie w kierunku jazdy, jak i z tyłu. Także czy jadę do przodu, czy do tyłu, to oświetlenie się załącza. Kolejną własnością tego trybu w tym dekoderze jest to, że lokomotywa ma przeskalowaną prędkość maksymalną do 1/3, więc jeździ zdecydowanie wolniej. Następnie mamy funkcję oświetlenia, ale tylnego, czyli dwa czerwone światła. Nie są połączone ze światłami czołowymi białymi, tylko należy je włączyć osobno poprzez uaktywnienie funkcji F4. Funkcja F5 jest to oświetlenie kabiny maszynisty i tutaj jest sytuacja analogiczna. Oświetlenie maszynisty jest załączane w kabinie, która jest ustawiona przodem do kierunku jazdy. Szóstka są to tak zwane światła długie. Ja teraz zapalę zwykłe światła i zobaczcie, jak włączę funkcję 6, to te światła są wyraźnie jaśniejsze. I to są światła długie w tej lokomotywie. Pod siódemeczką, czyli funkcja 7, mamy sprężarkę główną.
I pod funkcją F8 ustawione jest krótkie RP1. Dziewiątka to był gwizdek konduktora. Teraz mamy funkcję 10. Rąki do 8306. Proszę rąki. Samochód 488, pomarańczowy, następny zielony. Dobra, dzięki. Taka komunikacja radiowa. Funkcja 11. Jeszcze jedna wersja RP. To była funkcja 12. Funkcja 13 odpowiada w tym dekoderze za taki dźwięk skrzypienia torów, jak ja to nazywam, podczas jazdy. Więc ja przejadę się kawałek lokomotywą. Zobaczymy, czy będzie to słychać. O, jest słychać. I jeszcze raz w drugą stronę. Dobrze, to się może zatrzymamy. Jeżeli chodzi o tą funkcję, ona działa tylko wówczas, gdy mamy aktywowaną też funkcję numer 1, czyli odpalone wszystkie dźwięki silników. I teraz startujemy z funkcją F14. To będzie sprężarka pomocnicza. Oraz zapowiedź pociągu osobowego pod funkcją 15. Pociąg TLK z Wrocławia do Białegostoku przez Koluszki, Skierniewice, Warszawę Centralną, Małkinie, Łapy wjedzie na tor przy peronie pierwszym. Pociąg TLK z Wrocławia do Białegostoku wjedzie na tor przy peronie pierwszym. Funkcja 16 jest to otwieranie i zamykanie drzwi w kabinie maszynisty. 17 mamy odhamowanie składu. Pod 18 nie ma funkcji zaprogramowanej, nic się nie dzieje, jest to puste miejsce. I przechodzimy do funkcji 19. Będzie to piasecznica. I mamy kolejną funkcję, czyli 20, która wymaga uruchomienia funkcji F1. Bez tego po prostu nie zadziała. I jest to stukot kół podczas jazdy. Także jedziemy kawałeczek. I z powrotem pojedziemy sobie. Wyłączamy funkcję 20 i jedynkę też wyłączymy. I przechodzimy do funkcji 21. Odpowietrzenie składu. Następna funkcja to funkcja 22, która w tym modelu również jest pusta. I następnie jest funkcja 23, to jest taki przerywany RP. Kolejna 24 to jest kolejna komunikacja radiowa. 684015, Dobronek? Słucham 15. Jedzie parzysty osobowy i z 4 pojedziemy do przodu. Dobrze. I funkcja 25, kolejna komunikacja radiowa. Rąki wjazd po ulicę. Jest podane i na wjeździe prosiłbym sygnał baczność pracownicy w torach. I 78371 na wyjeździe sygnał baczność pracownicy w torach. I tak będzie, dziękuję. Następnie mamy funkcję 26, czyli
tak zwany hustler. Kolejna funkcja 27, która wymaga załączenia także funkcji pierwszej, czyli silnika. Jest to tak zwane włączenie wentylatorów rozruchowych oporu. Wtedy pięknie nam się włączają wentylatory przy rozruchu. I z drugiej strony. Dobrze, ja wyłączę te wentylatory teraz. I ostatnia funkcja F28 to jest sprzęganie składu. No i to w zasadzie wszystkie funkcje tego modelu. Dodam jeszcze, że ten dźwięk, który słyszycie, jak lokomotywa zawraca, nie wiem, czy zorientowaliście się, jak zawraca i rusza, wydaje takie króciutkie RP1. Jest to taka funkcja wewnętrzna GBB kolejki, którą sobie wprogramowałem, że jak lokomotywa rusza, daje taki sygnał, że odjeżdża. Jeżeli chodzi o ten model, to nie ma w zasadzie z nim żadnego problemu. Bardzo ładnie jeździ, zarówno szybko, jak i powoli, nie wykoleja się, jest dosyć ciężki. Waży chyba około 520 gram, to jest dosyć sporo. Zdemontowałem w tej lokomotywie kołka z gumkami, żeby utrzymać tory w czystości. Łatwiejsze jest to, a zamontowałem pełne koła, co poprawia z kolei styk. To by było tyle, jeżeli chodzi o ten model. Jak widzicie, jest on jeszcze niespadlinowany, ponieważ czekałem, aż się gwarancja po prostu skończy na niego. Malowanie też jest według mnie takie klasyczne bardziej. No i tyle. I zapraszam do obejrzenia kolejnej lokomotywy i trzymajcie się gorąco. Cześć.